Hello, my beautiful friends. This is Marta from Drop of Sunshine, and welcome in the very last video of 2021 on this Craft O'Clock channel. Dzień dobry, kochani, z tej strony Marta. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ostatnie wideo w 2021 roku na kanale Craft O'Clock. My friends, this is not only the last video for the year, but this is my last video as a regular member of the design team. So I've decided to create something super special, something which will be not to be given as a gift to someone else, but for myself. And I think this is a very interesting idea for every one of you who are creating the work. We all have some capacity in our crafting space. We're not always able to keep every single work we're making, or sometimes we create the project to be given to someone else. So here's my idea how we can store those beautiful memories, how we can arrange everything to have something we can go back later on within a time. Moi drodzy, ponieważ jest to moje ostatnie wideo, postanowiłam zrobić sobie taki prezent dla mnie samej. Tym razem będzie to taki art journal, który będzie mógł zostać ze mną na lata, ponieważ jak sami wiecie, tworzycie różne prace. Nie zawsze mamy możliwość te wszystkie prace zachowywać. Nie wszystko się pomieści w naszych małych warsztacikach. A też czasem niektóre prace z góry przeznaczone są na to, żeby były wydane na prezent czy gdzieś tam, więc pokażę Wam teraz, w jaki sposób możemy sobie stworzyć coś dla nas samych, żeby te piękne wspomnienia zachować. I'm starting from creating some art journal pages. The Craft O'Clock Base Mood collections, they have 13 different colors, so for that I am creating 13 pages. Papiery moodowe z Craft O'Clocka, jest ich 13 padów, więc na potrzeby tych moodowych kolekcji ja stworzyłam sobie tutaj 13 stron z papieru A4. What I'm doing at first is I'm taking my scoring board and I am just scoring one line to create this perfect square, which is 8¼ of the inch, and I'm just scoring a line. Then I chop off the remaining bit of the paper, leaving 1 inch flap. Zaczęłam od papieru A4, który na tablicy do bikowania zrobiłam sobie taką linię, tworząc kwadrat właśnie tam 21 na 20 cm i potem przycięłam tą pozostałą część, ten wąski prostokąt, tak żeby on miał 1 cal, czyli mniej więcej tam około 2,5 cm. Taka flapka, żeby mi się tutaj zrobiła. I'm taking my crocodile tool and I'm creating the 3 eyelets, and I will be putting this metal eyelets into this punch hole just so I could have this this strong enough, and with the time, once the pages will be turned out, it's not gonna be tearing. Użyłam sobie mojego krokodylka, żeby tutaj sobie zrobić dziurki i wsadzić tutaj te oczka, i robię to po to, bo wiem, że będę często może powracała do tego albumu i jak będziemy te strony przewracać, w związku z tym ja nie chcę, żeby mi się podzierało. Nie musicie tego robić, jeżeli nie macie, możecie sobie skorzystać z regularnego dziurkacza. Ja planuję później sobie właśnie takie okrągłe ringi w te dziurki wsadzić. So let's start. My very first page is this beautiful canva, and this is the project this actual project is the only one project which wasn't presented on the channel as the inspiration for them, but this is very meaningful canva for me because it was the very first project I've created when I received this design team pack. So I'm using this base mood number 1, which is a green color, and as you can see, I've printed the photo and now I am incorporating it. I'm also reaching the same piece of the design paper, which is the vintage Bisou collection, which I was creating the canvas from. Na pierwszy rzut, na pierwszą inspirację wzięłam sobie tutaj zdjęcie tej mojej kanwy i jest to jedyny projekt, który nie pokazał się na kanale Craft-O'Clockowym, ale ukazał się na moim własnym kanale YouTube'owym, ale chciałam bardzo tą pracę tutaj zawrzeć, ponieważ jest to wyjątkowa praca dla mnie. Jest to pierwsza taka praca, którą stworzyłam po dostaniu paki DT, więc uznałam, że będzie to takie miłe wspomnienie właśnie na otwarcie tego albumu. Wybrałam sobie stronki
z tego zielonego bloczka i przyklejam jedną naprzód i drugą również na tylnej części tej mojej karty, ponieważ nie chcę, żeby ona została biała, więc skorzystałam z zielonego papierka i tą białą stronę sobie zasłoniłam. I moi drodzy, ponieważ zbiegowaliśmy sobie te strony na taki kwadrat 21 na 21 cm, więc te bloczki 8 na 8, czyli te 20, one świetnie tutaj się wpasowują, bo nie trzeba ich docinać i po prostu szybciutko przyklejacie sobie i piękną stronkę właśnie takiego art journala macie. My friends, because I have scored these pages 21 by 21 centimeter square, this little 8 by 8 paper pads, they are just matching here perfectly. You don't have to cut the pages around, you just glue them straight away. And these little strips of the brown paper, I've also used the same embossing technique which I was using on the Canva, which I think it will just bound page together beautifully. I'm adding a couple of these grayish color flowers, some leaves, and this is the elements from their little blocks with elements to cut, which you will find all the supplies down below in the description area, so you can check them. If anything will catch your eye, you can check the description. Now, I'm gluing a couple of the elements, and then I will add a little sentiment to the side, something nice to fill up the page. Wypełniam sobie kompozycję, korzystam tutaj z tych dodatków do wycięcia, wybrałam szare kwiatki, troszeczkę listków, mieszankę i dodatkowo jeszcze w lewym dolnym rogu umieszczę sobie taki mały napisik, to są z takich starszych elementów z napisami do wycięcia i po prostu tak, żeby miała dopełnioną tą stronę i moja pierwsza kompozycja, pierwsza strona art journala już jest gotowa. The basic color of the smooth number 2 is gray, and I've decided that it will work perfectly together with my Christmas card, which I've created no long ago. All the links to the videos from my previous artwork for each page you will find in the description, so if you're curious to see the full version, definitely pop in over there and click on the link. At first, of course, I am deciding which pages I want to use as my background, and once I'm happy with what I've chosen, then I'm just gluing them straight away to my page. Because my pages are 21 by 21 centimeters, then I don't have to trim any pages from this 8 by 8 inch paper pad, so that makes my job a lot more easier. Drugim papierem, który ukazał się w tej kolekcji papierów nudowych, jest szary i postanowiłam, że świetnie on się sprawdzi w kompozycji z tą świąteczną kartką, którą dość niedawno właśnie wykonywałam, pracując na kolekcji Christmas Time. I tutaj, jak już wybrałam sobie papierki, przyklejam je prosto, bezpośrednio na stronę mojego art journala. I to, co polecam Wam, kochani, jeśli tworzycie pracę, dostosujcie sobie tak wielkości Waszych stron, żeby ułatwić tą pracę. Tutaj przyklejam sobie właśnie te papiery 20 bezpośrednio do strony albumu i nie muszę już nic przycinać, więc szybciutko to idzie. Postanowiłam zrobić sobie małą wydzierankę, przycinam moje zdjęcie, tak żeby ładnie tutaj pasowało i po chwili już prawie cała kompozycja jest gotowa. Zostanie mi tylko uzupełnienie jej o kwiatuszki i listki i tutaj będę sięgała do tych bloczków z szarymi kwiatuszkami, listkami, ale także wykorzystam kilka elementów właśnie z tej kolekcji Christmas Time. To fill up my page, I'm doing this tiering technique, creating a couple of the layers, and I'm also creating this tier, kind of a squarish frame to frame up my
picture, and once I will glue it down, I will be filling up my composition. For that, I am using those elements to cut from the flower, from this gray flowers, some leaves, and I also will be using a couple of the elements from the Christmas time collection on which I was creating this inspiration in the first place. My project number 3 is based on this beautiful explosion box, and this is one of my forever favorite mixed media collection called Beauty Restless, and you can check the video down below in the description. I'm choosing 2 of the brown papers to put as my main pages, and then for the third one, slightly darker color tone, I am creating frame for my photos. Do trzeciego projektu wykorzystam papiery brązowe i tutaj zabawię się z Exploding Boxem, który stworzyłam z mojej ulubionej mixmediowej kolekcji Beauty Restless, i wybrałam sobie brązowe stronki, taki w miarę jasny kolor, a z ciemniejszego papierka tworzę sobie rameczki do moich zdjęć. And because this is explosion box, I wanted to have the good representation of each single page. So that's why you have this strip with the 4 pieces on the top. And I have also the enlarged photo of the lid of my explosion box. Ponieważ jest to exploding box, ciężko tak sfotografować go, żeby wszyściutko było widać na jednym zdjęciu. W związku z tym zrobiłam sobie taki właśnie paseczek z poszczególnymi zdjęciami tych klapeczek od exploding boxa, a także mam jeszcze większe zdjęcie z wieczka mojego boksika i tutaj zobaczcie, szybciutko układam sobie kompozycję z wykrojnika, wycięłam sobie taki kawałek siateczki, którą rozrywam. Jest to mixmediowa praca, w związku z tym staram się troszeczkę tą mixmediową stylistykę tutaj utrzymać w postaci takich właśnie bardziej wydzieranych elementów. I nie dodaję żadnych pianek, kochani, staram się, ponieważ wiem, że będzie to w albumie, nie chcę tutaj dodawać objętości, więc staram się minimalnie zminimalizować dodatki, nie używam zbyt bardzo, postanowiłam nie używać żadnych metalowych elementów, ani nic, co mogłoby dodatkowo nadać dużo wagi, dużo objętości. Staram się raczej tutaj pracować z samym papierem. Because there's quite a lot of the pages in this album I'm creating, I've decided to not add any extra elements which can add too much bulkiness to my project. So I give up all those metal trinkets and things like that because I wanted to keep it lightweight. So I'm mainly focusing on the paper. Besides, the Craft it's a paper company, so I am working mainly with their papers. And this collection, I was working on the Beauty Restless. It's a mixed media collection, so that's why I'm trying to give this kind of a mixed media vibe to this page as well, doing some tearings and choosing the colors, which I think it will have this nice vintage vibe and will be just attractive, and they will bound the whole picture together in this style.
Jumping to the project number 4, this is white beige mood paper pad, and I am using my Christmas wreath created from the Frosty Sparkling collection. I am choosing the papers for my pages, and once I will glue them down, I will be working on my front composition. Projekt numer 4 to są papierki biało-beżowe, papiery moodowe i tutaj wykorzystuję je wspólnie razem z moją pracą wykonaną z kolekcji Frosty Sparkling. Wydaje mi się, że te beże pięknie się komponują właśnie z takimi delikatnymi, pastelowymi tonami z tej kolekcji Frosty Sparkling i tutaj zdjęcie, ponieważ wykonałam taki okrągły wianuszek, zdjęcie przycięłam sobie w kółeczko i dodatkowo wykorzystuję białą serweteczkę, żeby rozjaśnić jeszcze tą pracę i kilka dodatków, z których korzystam, to są elementy do wycięcia z kolekcji Frosty Sparkling, kilka niebieskich kwiatuszków z tego padzika z kwiatkami do wycięcia, a także listeczki, które wydaje mi się, że bardzo ładnie podkreślą tutaj beżowy kolor papieru i wszyściutko na klej na gorąco, szybciutko sobie układam prostą, skromną kompozycję, dodatkowo 2 tekturki z napisami i praca gotowa. So I am gluing all my elements using the hot glue. I am reaching for the same elements which I use on my inspiration, which are coming from the Frosty Sparkling collection, but also a couple of the blue flowers and couple of this like a olive tone greenery, which I think it will add nice tone and it will compone nicely together with this beige color of the paper. My composition is very clean, simple, not too much bulkiness, but I think it's just working really nicely, especially that this wreath was in the form of the circle, so I've cut my picture as a circle, so it works really well together with this white die from the Card Making Magic. All the items you will find in the description, as well as the link to this video. I na koniec dodam Wam jeszcze, że link do tego wideo właśnie z tym wianuszkiem możecie sobie spojrzeć w opisie. Każda jedna stronka jest tutaj przeze mnie wypisana, co użyłam do danej stronki, a także link do oryginalnego wideo, z którego skorzystam właśnie ze zdjęcia jako inspiracji do kolejnej stronki mojego albumu. Card number 5, this is one of my favorite projects ever. This is a photography of me and my mom from my childhood, and I turned it into this beautiful mixed media canvas. And while I was making the photo, I used this turquoise color paper as my background, so I thought it would be a perfect occasion to mix it up on this layout with this turquoise paper. I'm choosing the pages, and once I will do that, I will start assembling my page together with some elements. For that, I'm using this creative torn edge heart dies, and I will add a drop of the brown color paper because I want to have this wood effect on my frames. Moja stronka numer 5 to oczywiście bazowy papier w kolorze turkusu i tutaj wykorzystuję sobie taką kanwę, którą zrobiłam. Bardzo ją kocham, to jest zdjęcie moje z dzieciństwa razem z mamą i właśnie taki zrobiłam sobie miks mediowy projekt. I kiedy robiłam zdjęcie tego projektu, użyłam tych turkusowych papierów jako podkładki i teraz dzięki temu świetnie one mi się tutaj wkomponuje w tą pracę. Dodatkowo wykorzystuję jeszcze kawałek brązowej strony i korzystam z wykrojników Creative, żeby wyciąć sobie takie ramki w kształcie serduszek i chciałam, żeby one miały taki efekt drewienka na sobie. Przyklejam jedną ramkę do zdjęcia, natomiast do drugiej ramki wykorzystuję jaśniejszy papier i w ten sposób mam mniej więcej moją główną kompozycję ustaloną. Ale żeby nie było tak gładko, dodam sobie jeszcze kawałek papierka i troszeczkę go tutaj wydzieram i dodam sobie również troszeczkę takiej koronkowej wstążki, którą delikatnie splisuję w falbankę. To enrich my composition, I am also adding a tear strip of the paper
and some ribbon, which is this lovely lacy ribbon I've glued from underneath, so that add this delicate and it's just enhanced the pattern, so it's not all this plain. It doesn't add too much bulkiness to my project at all, but it's just something different. And once I have it glued down, I will add a couple of the flowers. There is a turquoise flower set with the elements to cut, and I'm also adding some extra greenery, and those green leaves, this is a leaves number 4. This is a new extra leaves to cut, which are a little bit larger in a size, so I think they just fill up those gaps perfectly, and they add this fresh spring tone to the composition. Dodaję sobie tutaj troszeczkę tych kwiatuszków z turkusowego bloczka i te zielone listeczki to są z bloczka numer 4, to jest nowy bloczek, gdzie są troszeczkę większe te listunie i myślę, że one świetnie tutaj wypełniają tą przestrzeń. Dodatkowo tekturka z napisem i gotowe. So project number 6 is also one of my forever favorite inspiration I've made. This is a slice of a cake which I've created to celebrate because it was very important day at the Craft O'Clock last year in 2020. The Craft O'Clock was chosen as one of the most creative manufacturer in Poland in this Polish plebiscite called Art in Town, and I've decided to celebrate it with this piece of the cake. And the cake was made from the lovely collection called Plum in Chocolate, which has lots of a brown and purplish tones, so I've decided to use this purple base papers to actually combine it together with this photo, which they just match perfectly. Tutaj kolejna z moich ulubionych inspiracji, które stworzyłam, jest to torcik, który zrobiłam dla uczczenia zwycięstwa Craft O'Clock w plebiscycie Art in Town, który odbył się w 2020 roku i tutaj poniżej znajdziecie sobie linka do tego wideo, możecie je obejrzeć i powstał ten torcik właśnie z kolekcji Plum in Chocolate i dlatego też zestawiam go właśnie z tymi papierkami z fioletowego, z tego fuksjowego muda i świetnie one się tutaj sprawdzają. Korzystałam sobie również z wykrojnika Hot of the Press, ten ładny kształt owala i do tego wybrałam jeszcze pasujący dziurkacz po to, żeby ten taki troszeczkę koronkowy look tego kawałka papieru sobie dopasować do tego wykrojnika i raz, dwa, zobaczcie sami, praktycznie te prace bardzo szybciutko się tworzą, a mimo to cieszę się, bo dzięki temu właśnie wykorzystaniu ich w taki sposób kiedykolwiek, jeśli ja już nie będę miała tych prac ze sobą, to zawsze pozostaną te wspomnienia, także cieszę się na ten projekt i mam nadzieję, że Wam również on się spodobał, ten pomysł i też będziecie go wykorzystywać. No i oczywiście mam nadzieję, że również i Wam jest miło powrócić do tych wspomnień, do tych inspiracji. Być może jest któraś, której jeszcze nie widzieliście, a coś Wam się spodobało, wpadło Wam w oczko i będziecie chcieli wykorzystać. Także poniżej wszystkie linki macie tutaj do tych poszczególnych tutoriali wypisane. Więc jeśli coś Was zaciekawi, to zapraszam oczywiście do obejrzenia. Basic mood number 7 is in mint color, and this is the color which is also present in the latest collection called Rays of Sunshine, which I was playing with, and where I create this circular shadow box. And because it has the form of the circle, I've cut it out using the circle die, and I also use this filigree frame from the card making magic die, and I will be filling up all the
space with some flowers. I have those mint color flowers and some flowers from the Rays of Sunshine collection, and I also planning to add a piece of the coral paper from the Rays of Sunshine collection, just to add some extra spark of the color. Numer 7 to jest to kolekcja miętowa i ponieważ w kolekcji Rays of Sunshine, gdzie stworzyłam ten okrągły shadow box, również przejawiają się takie miętowe kolorki, więc postanowiłam tutaj tą pracę zestawić właśnie z tymi papierami miętowymi. Dodatkowo jeszcze, ponieważ ten shadow box jest okrągły, ja użyłam okrągłego wykrojnika, żeby tutaj to zdjęcie sobie wykroić i dodałam taką delikatną filigranową rameczkę z białego papieru i odrobinkę takiej kalki. I dodatkowo jeszcze tutaj dodaję kawałek takiego koralowego papierka, żeby sobie tą kompozycję tutaj wydzierankową ożywić, i jeszcze tworzę z tego koralowego papierka taką ramkę do napisu. I ponieważ sama praca w sobie ma napis Memories, postanowiłam jeszcze dodać taki kolejny napis I Remember You, żeby one się tutaj ładnie komponowały, i w ten sposób kolejna stronka inspiracyjna gotowa. Number 8, it's a yellow mood, so there's no better piece of inspiration than this yellow color dress, which I've created playing with the summer flower collection. So I'm choosing 2 of the papers, which I'm planning to add as the main page, and then I will be adding the photo as a focal point. And I'm also adding this white lacy ribbon, those pieces of the lacy ribbon, just to enhance the page a little bit. And because the dress on itself, it also has exactly the same ribbon, I thought they will compone here perfectly. I'm adding a couple of the flowers using the same summer flower collection and the big sentiment from the chipboard quotes, which I think it's just a staple here and it's just match up perfectly. Inspiracja numer 8 to żółte kolory, i tutaj najlepszą pracą, która komponuje się świetnie właśnie z tymi żółtymi papierami, jest ta letnia sukienka, którą stworzyłam. I tutaj zdjęcie wycinam w formie kwadrata, dodatkowo robię sobie nieco większą ramkę z jasnego żółtego kolorka i dodam sobie taką wstążkę koronkową, która również jest na tej sukience, więc jeśli ktoś się uważnie przyjrzy tej stronie, to widać, że to jest ta sama koronka, więc fajnie się tutaj nam to komponuje dzięki temu, i całość kompozycji uzupełniam z tej elementami do wycięcia z tej samej kolekcji Summer Flowers, i duży napisik, duża taka właśnie tekturka z napisem, która robi też ten taki efekt dramatyczny całej pracy, więc kolejna stronka gotowa.
Now it's time for the lavender work. I didn't have any inspiration which would be perfectly matching the lavender style, but I've decided to use this lovely gatefold opening box which I've created. This is a card combined with the storage box for the CD or little paper pad, and this was made from the Age of Gentleman collection. And although this collection is quite male, it's just designed to in the first place to serve as a card, male card creation. I've decided to choose all those feminine touches to this collection and create this lovely butterfly inspiration. Tutaj do lawendowego papierka ja nie miałam w zasadzie żadnej inspiracji tak typowo pasującej do lawendy, ale postanowiłam skorzystać z tej inspiracji, którą tworzyłam z kolekcji Era Gentlemana. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że ta kolekcja została zaprojektowana właśnie z myślą o takich męskich pracach, to udało mi się, mam nadzieję, że też to widzicie, że udało mi się wybrać właśnie takie bardziej kobiece akcenty tej kolekcji i stworzyłam tą pracę właśnie takie otwierającą się w sposób taki brameczkowy kartkę, która jednocześnie jest takim schowankiem na płytę CD, czy też na bloczek papierów. Bardzo lubię tą pracę również, także bardzo byłam z niej zadowolona, że udało mi się ten efekt, pomimo tego właśnie korzystania z męskiej kolekcji, udało mi się ten taki troszeczkę delikatny kobiecy look tej pracy nadać, więc mam nadzieję, że ona również Wam się podobała. I tutaj dodatkowo do tej lawendowej kartki przyklejam sobie 2 paseczki ze starego papierka właśnie z tej kolekcji Age of Gentleman i mam tutaj dodatki z tejże kolekcji plus jeszcze kilka fioletowych kwiatusi, żeby troszeczkę tego lawendowego kolorku też w kompozycji wymieszać. Now it's time for one of my favorite mood-based papers. This is a light gray pad, and for that I'm gonna be using one of the inspiration made from the Lovely When You Smile collection, which was this tall explosion box. I've chosen 2 of the papers to adhere to my page, and because this tall box was quite a rectangular shape of the photo, I managed to cut them out using this oval shape die. Plus, I added this beautiful scallop edge oval from Tattered Lace. There will be a very simple composition to this page, and also the quote which says the power is inside you, which is really matching to the explosion box, because you cannot see everything until you open up and all the goodies are inside. Teraz kolej na jeden z moich ulubionych bloczków w tej całej kolekcji papierów nudowych i jest to jasny, szary. Bardzo lubię te odcienie, one świetnie się komponują i pasują ze wszystkim. I tutaj wykorzystuję sobie ten taki wysoki explosion box, który stworzyłam z kolekcji Lovely When You Smile. I w zasadzie do tej karty bardzo prosta kompozycja, kilka kwiatuszków na dole, u góry tutaj
ptaszek z tej kolekcji właśnie Lovely When You Smile i dodatkowo tekturka, która mi się wydaje, że super pasuje właśnie z Exploding Boxem i praca jest już w zasadzie skończona. Paper pad number 10, it was this pink color paper, which I think is just matching perfectly with the summer collection called Warm Breeze, and for that I was creating this tunnel card, so I thought they will be matching here perfectly. I've glued 2 pink color papers to my card, and I will be adding this paper from the Warm Breeze collection just to enhance the whole fall. And I think this collection, it goes really well with the black accents, which I will be using on this card as well. And I'm using the same little black color sentiment which I use on the tunnel card, so I think it will all match up perfectly. Kolejny papier nudowy to papier w kolorze różowym i wydaje mi się, że te kolory świetnie się tutaj sprawdzają i komponują z letnią kolekcją Warm Breeze. I tutaj, ponieważ ja z tej kolekcji tworzyłam taką kartkę tunelową, postanowiłam ją właśnie zestawić, wkomponować w tą kartę journalową, wykorzystując właśnie oderwane kawałki tej strony z tejże kolekcji. I co Wam muszę powiedzieć, to bardzo mi się do gustu przypadło mi, jak ta kolekcja Summer Breeze wkomponowuje się z czarnymi dodatkami. Nie wiem, ale jest coś takiego właśnie w tej kolekcji, że to mi bardzo właśnie podchodzi z tymi czarnymi dodatkami i tutaj wykorzystuję sobie takie cieniutkie czarne rameczki wycięte właśnie z czarnego papieru i stare też napiski, które wykorzystałam właśnie w tej pracy, ale dodatkowo dokładam jeszcze dodatkowe napisy na tej karcie i całość pięknie się mi tutaj komponuje, oczywiście wraz z dodatkami z tejże letniej kolekcji. One before last was this blue mood papers, and I think they are matching perfectly with this teacup I was creating using the Floral Fiesta collection. For this time I chopped my photo, leaving this chunky white border all around, and I think this white frame is just making the whole photo pop out from this blue color cardstock. I'm also using for this card elements to cut, which are from the same Floral Fiesta collection, couple of leaves and flowers and chunky sentiment, chunky chipboard sentiment, and I will fill up the composition using some white Nuvo drops. Tutaj przedostatni już bloczek numer 12, jest to bloczek w kolorze niebieskim i tutaj idealnie spasował mi on z kolorystyką tej filiżanki, którą stworzyłam z kolekcji Floral Fiesta. I do tej karty zdjęcie przycięłam sobie z taką dość grubszą białą ramką, dlatego że ten biały świetnie tutaj podkreśla, to zdjęcie się tutaj uwidacznia na tle tego papierka. Dodatkowo kilka kwiatusi właśnie z tej kolekcji, które super pięknie wyglądają, dlatego że można je zobaczyć, można je dostrzec na zdjęciu i tutaj dookoła, więc pięknie nam się to razem komponuje. Do tego duży napisik i całość uzupełniłam sobie o kropelki Nuvo.
The last basic mood collection is in color red, and if it's red, of course, it has to be hearts. I had the inspiration, which was also made from the summer warm breeze collection. I've chosen the red papers and I've created this triple heart shape easel card, so I think it's just a perfect finish for this art journal because it's a heart collection, and I just love it, and I just wanted to include some hearts definitely because the craft o'clock will be always in my heart, so I think this is a perfect finish for this art journal. Ostatnia już kolekcja z papierów moodowych jest kolekcją w kolorze czerwonym i jak czerwony to oczywiście serduszka, i ja też mam wśród swoich inspiracji właśnie taką inspirację, gdzie stworzyłam taką potrójną sztalugową kartkę w formie właśnie takich składanych serduszek i tutaj ona pasuje mi idealnie i jest to też taki fajny element na zakończenie tych wszystkich moich stronek tego art journala, dlatego że craft o'clock jest w moim serduchu i zawsze z nim zostanie. I bardzo się cieszę, że udało mi się taki właśnie projekt stworzyć na sam koniec, jako takie właśnie podziękowanie za te wszystkie 3 sezony cudownych inspiracji. Także bardzo się cieszę, że mogłam być częścią zespołu Craft O'Clocka i z największą przyjemnością zawsze będę do tych prac wracać i między innymi dlatego też postanowiłam na taki koniec stworzyć właśnie taki art journal, który będzie takim podsumowaniem, przypomnieniem, ale też dzięki temu w łatwy sposób będę mogła ze sobą wszystkie te wspomnienia przechować i zawsze ze sobą zabrać. Także mam nadzieję, że Wam się tutaj te karty journalowe spodobały, że sam pomysł na wykorzystanie tych kart Wam się spodoba i zaraz jak skończymy tutaj robienie tych kart, jeszcze na szybciutko pokażę Wam, w jaki sposób zrobiłam okładeczkę i w zasadzie to już ten projekt będzie dobiegał do końca. Once all the cards are ready, it's time to think of the cover. At first, I planned to use these little rings to bound them up, but obviously there was so much dimension to my project that these rings weren't enough. I ordered myself a larger one, which are on the way, so once I will receive them, I will bound my pages together using those metal rings, but now let's work on the cover. For that, I'm using this beautiful lacy cover and some pages from the Celebrate the Moment collection, which are matching the this cover perfectly. The cover is actually a piece of the laminated paper. This is a specialty paper which is much more durable. It's perfect for using in an album in this type of the creations because it's prevent from creasing. It's got this slicky surface which it's much more durable than the regular paper. Now, one thing I would like to say, for my front and the back cover, I also use the same pieces of the A4 size paper which I've cut, which I've score cut and used the same crocodile tool to create 3 eyelets. Now I've chopped 2 pieces of the beer mat in 21 by 21 centimeters. I use this piece of the wadding
to provide me with a cushioning, and I am sealing it all in this laminated paper, create this cushion effect cover. Kochani, na okładkę również skorzystałam z tych stronek A4, zwykłego papieru A4, który sobie tutaj zbigowałam w kwadracie 20 na 21 cm, później troszeczkę przycięłam. Używając tego mojego krokodylka zrobiłam sobie 3 dziurki i te oczka metalowe sobie wstawiłam i teraz na okładkę chciałabym mieć taką właśnie troszeczkę poduszeczkowaną tą okładkę, więc skorzystałam sobie z 2 kawałków bermaty, przycięłam je w kwadraty 20 na 21 cali. Mam takie wypełnienie, które gdzieś kupiłam w jakimś sklepie z materiałami. To są takie wypełnienia, które się używa do kurteczek. Cienką warstwę sobie nałożyłam i ten papier zlaminowany dookoła obkleiłam i w ten sposób mam taki efekt poduszeczki właśnie na okładkach. I've printed the photo. This is my profile photo from the Craft O'Clock design team, which has this beautiful, lovely pinkish color flower, which I will be using. And the same flowers are also in Sleep and Dream collection, so I'm gonna be using a few elements from that. And I've decided to frame this photo with the this kind of a cushioning frame, which I'm gonna be creating using the same pieces of the wadding and some ribbon, which I will wrap around this frame. Na przód mojej okładeczki postanowiłam wykorzystać moje zdjęcie profilowe właśnie z design teamu, które ma tutaj w sobie napis, moje imię, tutaj ten napisik Craft O'Clock i te kwiatuszki, które tutaj widzicie dookoła tego zdjęcia w tej rameczce, one są również w kolekcji Sleep and Dream, więc kilka takich dodatków z tej kolekcji też sobie korzystam i postanowiłam właśnie to zdjęcie w dodatkową taką rameczkę zrobić, którą dopasowałam kolorystycznie właśnie wstążkę do tych kwiatusi. I jeszcze tutaj 2 kawałeczki koronki. Na ten przód okładki przykleję je sobie troszeczkę przy użyciu taśmy klejącej, tej czerwonej takiej, żeby mi się dobrze trzymało, i klejem na gorąco podklejam sobie tutaj od tyłu. I to też będzie taki delikatny element ozdobny i myślę, że te wszystkie koronki i wstążki dodają właśnie bardzo fajne wykończenie na okładkę, a jednocześnie jest ona bardzo płaska. Na początek myślałam właśnie, czy nie zrobić jakichś fioamirankowych kwiatków, ale potem myślałam, że jak będzie ten album wykładany gdzieś tam na półkę, to te kwiaty się wypłaszczą, więc zrobiłam tylko taką rameczkę i kilka kwiatusi papierowych dosłownie, żeby zaakcentować właśnie w tych miejscach, w których na tym zdjęciu te kwiatki się pojawiają, że tak jakby wychodzą one spoza tej ramki. I tutaj używam czerwonej taśmy, żeby przykleić sobie tą poduszeczkowaną okładkę do tej karty. Delikatnie tą kością introligatorską przygniatam i w zasadzie okładka jest już prawie skończona. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, to właśnie planowałam, zrobiłam sobie po te 3 oczka na każdej karcie, dlatego że planowałam ten mój journal sobie spiąć przy pomocy takich okrągłych takich krążków, nie wiem, zapomniałam jak to się nazywa, w każdym bądź razie miałam właśnie takie krążki w rozmiarze chyba, zdaje się, że 2 albo 2,5 cm, chyba jednocalowe, i one są za małe tutaj, bo objętość jednak tego journala robi swoje, więc postanowiłam przepleść wstążkę. Ja sobie zamówiłam właśnie te kółeczka, żeby sobie przez te oczka później przełożyć, a póki co tymczasowo wiążę je na wstążeczkę i to też jest fajne rozwiązanie, dlatego że taki journal zawsze możecie sobie dodatkowo później powiększyć. Czy to korzystając właśnie z tych krążków, czy to korzystając ze wstążki, dlatego takie prace lubię właśnie zostawiać w takiej otwartej formie, aniżeli z takiego, wiecie, albumu typowo, gdzie macie hide and hinge, na przykład karteczki powklejane, bo wtedy już nic sobie nie dołożycie, a w ten sposób taki album może rosnąć razem z Wami. Jeśli będziecie tworzyć kolejne inspiracje, to w bardzo łatwy sposób możecie do niego karty dodawać.
So once I will join all these pages together with the help of the ribbon, my DT journal is ready. I hope you enjoyed this inspiration. I hope you had some nice fun time, and it was nice to return to some old works of mine. I hope you enjoy it. Thank you so very much for being here, for watching my videos, for supporting me over these 3 seasons. I really enjoy it, and I will be still creating some works of the from the beautiful papers from Craft O'Clock, so definitely pop into my own channel as well, and subscribe to the Craft O'Clock channel, because soon you will find out about the new design team, who is coming, who will be joining the Craft O'Clock team, and who will be giving you this wonderful inspiration. So definitely subscribe to the Craft O'Clock channel as well. Kochani, no to już jest koniec, ostatnia moja inspiracja. Mam nadzieję, że mieliście fajny czas, dobrze się bawiliście ze mną tutaj przez te 3 sezony i że miło spędziliście czas przez tą ostatnią godzinkę, powracając do niektórych starszych moich inspiracji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście, za to, że mnie wspieraliście przez te 3 sezony. Oczywiście pewnie nadal będę gdzieś tam tworzyć z papierów Craft O'Clocka. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do odwiedzenia mnie na moim kanale, ale także zapraszam Was do subskrybowania kanału Craft O'Clock, bo tutaj za chwilę rusza nowy team, także będą superowe, fajne inspiracje na pewno, także zasubskrybujcie kanał Craft O'Clock również. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku i do zobaczonka, pa pa! So, thank you so very much, my friends. I hope you had a good time over this hour. Stay blessed, and I am wishing you all the best. I hope the new year will bring you lots of new inspiration, and for all your card making, scrapbooking dreams to come true. Have a wonderful day, and bye bye.